Właśnie przyjechała dostawa z Ikei i to, co zobaczyłem, to mnie dosłownie przeraziło. Po wykonaniu podłogi przyszła pora na montaż mebli kuchennych. My zdecydowaliśmy się na kuchnię z Ikea, więc pierwsze co zrobiliśmy, to skorzystaliśmy z planera Ikea, aby zaprojektować własną kuchnię. Dzięki czemu mieliśmy wizualizację własnej kuchni i mogliśmy nanieść ewentualne poprawki. Po skończeniu projektu umówiliśmy się na wizytę finalizującą projekt danej kuchni. Na spotkaniu pani w bardzo miły sposób zasugerowała pewne zmiany, co można byłoby poprawić, na co zwrócić uwagę. Coś, o czym sami podczas projektowania nie myśleliśmy. Właśnie przyjechała dostawa z Ikei i to, co zobaczyłem, to mnie dosłownie przeraziło. 181 paczek. Cały salon w paczkach z Ikei. Masakra. Nie mam pojęcia, kiedy ja to poskładam wszystko. Na szczęście wyczytałem, żeby większe cele dzielić sobie na mniejsze. Dlatego montaż całej kuchni podzieliłem sobie na etapy. Pierwszym z nich było złożenie korpusów szafek dolnych. Przygotowałem sobie 2 steropiany, na których kładłem płyty, aby ich przypadkiem nie uszkodzić podczas montażu. Każda paczka zawierała elementy korpusu, paczkę ze wszystkimi potrzebnymi śrubami oraz instrukcję. Instrukcja z Ikei jest stworzona w taki sposób, że zrozumie ją nawet 5-latek. Na początek, zgodnie z instrukcją, wyciągamy boczne elementy korpusu. Bardzo łatwo je rozpoznać, bo wyglądają jakby były po serii z Kałasznikowa. Następnie w wyznaczonych miejscach przykręcamy do nich trzpienie mimośrodowe. Oraz wbijamy drewniane kołki. Następnie bierzemy dolny element korpusu i łączymy wszystkie 3 elementy ze sobą. Następnie w wyznaczonych miejscach wkręcamy mimośrody. Po skręceniu ze sobą płyt wkładamy tylni element korpusu. A następnie przykręcamy górne wsporniki. Następnie, mierząc przekątne, sprawdzamy, czy szafka ma zachowane kąty 90 stopni. Gdy wymiary przekątnych są równe, przybijamy tylną część korpusu gwoździami. I analogicznie postępujemy ze wszystkimi korpusami szafek dolnych. Jak już poskręcałem wszystkie korpusy szafek dolnych, to sprawdziłem sobie wysokość mojej podłogi. Nie chciałbym, żeby w trakcie poziomowania szafek napotkała mnie sytuacja, że nie mam jak wyregulować danej szafki do wyznaczonego poziomu. Zgodnie z sugestią w jednym komentarzu sprawdziłem jeszcze raz gniazdka odkurzaczem. Wszystko działa, więc wziąłem się za ustawianie szafek. Po paru godzinach walki z poziomicą, moim oczom ukazał się następujący widok.
Słuchajcie, jak ponad tydzień temu, jak przyjechały te wszystkie paczki z Ikei, jak zobaczyłem, ile tego jest, to aż się odechciewało robić. Natomiast teraz, jak już udało mi się złożyć wszystkie korpusy szafek, to w końcu zaczyna to przypominać kuchnię powoli. W końcu widać efekty pracy i aż się chce dalej robić. Łącznie 11 korpusów jest poskładanych. Teraz plan jest taki, żeby poskręcać te, które będą wiszące. No i na końcu szuflady. No i co mogę powiedzieć? Ponad 2 tygodnie temu nie było tutaj nic, a w zasadzie było wszystko, co nie przypominało kuchni. Teraz jest już podłoga, już są pierwsze meble, przynajmniej część, które w końcu zaczynają przypominać kuchnię. No i dobra, zabieram się za skręcanie górnych korpusów do górnych szafek. Kolejnym etapem było wykonanie korpusów do szafek górnych. Wykonuje się to analogicznie jak korpusy do szafek dolnych, więc uznałem, że nie będę ponownie mówił o tym samym. Dlatego, korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że wkrótce na tym kanale osiągniemy 10 000 subskrypcji. Dla mnie, jako dla twórcy internetowego, jest to swego rodzaju kamień milowy. Zastanawiam się, w jaki sposób możemy uczcić przekroczenie tej magicznej liczby. Może wy macie jakąś propozycję? Osobiście moim celem na tym kanale jest wbicie 100 000 subskrypcji. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo ciężkie do zrealizowania. Ale jeżeli udało mi się wybudować dom, to myślę, że i z tym celem sobie poradzę. Dlatego, drogi widzu, dorzuć małą cegiełkę do osiągnięcia tego celu i kliknij teraz przycisk subskrypcji. Po 5 latach budowy systemem gospodarczym miło będzie już po wprowadzce usiąść na kanapie i popatrzeć na ścianę, na której będzie widniał srebrny przycisk YouTube z nazwą tego kanału. Ale dosyć marzeń i wracamy do roboty. Dlatego po skręceniu wszystkich szafek przystąpiłem do montażu listwy montażowej. Listwa z Ikei, w przeciwieństwie do paczek, nie posiadała żadnego systemu mocowania, żadnych dybli, wkrętów. Dlatego zakupiłem dyble 8x65, wkręty 5x60 i do tego podkładki. Koszt około 25 zł. Zaznaczyłem na ścianie wysokość 227,5 cm i jest to moja górna krawędź listwy montażowej. Następnie do tej wysokości ustawiłem laser. Do lasera przyłożyłem listwę montażową i zaznaczyłem miejsca, w których wykonałem otwory pod dyble. Zgodnie z instrukcją IKEA zaleca, aby dyble montować co 30 cm, natomiast ja montowałem co 4 otwór, czyli co 20 cm. Jak już wszystkie listwy były zamocowane, przystąpiłem do zawieszenia na nich szafek. Wszystkie te czynności wykonywałem pierwszy raz w życiu. I to, co mogę powiedzieć, to jeżeli kiedykolwiek trzymałeś w ręku śrubokręt, to poradzisz sobie ze złożeniem szafek z IKEA. A żeby Cię jeszcze bardziej zachęcić do samodzielnego składania takich szafek, to chciałbym Ci tylko powiedzieć, że usługa montażowa tych szafek, które znajdują się u mnie w kuchni, to koszt około 5000 zł. Wiadomo, nie ma jeszcze szuflad, ani frontów, ale myślę, że z nimi również nie będzie żadnego problemu. Szafki wiszące są już zawieszone. Odległość między szafkami górnymi a dolnymi wynosi w tym momencie 60 cm. Dochodzi blat 4 cm, także przestrzeń między blatem a tymi górnymi szafkami będzie 56 cm. Tutaj na razie są zawieszone tak luźno. Jest lekkie przesunięcie z racji tego, że tutaj jeszcze dojdzie mi jedna szafka, której nie mam. Muszę dokupić jeszcze 20 i wtedy mi się to ładnie tutaj zlicuje. No i co mogę powiedzieć? Coraz bliżej końca wykonania tej kuchni. Korpusy już są zmontowane. Z tej ogromnej sterty pudełek, która była w całym salonie, w końcu zrobiła się kuchnia, a w zasadzie jej zarys. Wszystkie korpusy są już wstawione, oprócz jednego. Tutaj będzie zmiana, gdyż miała być 30, będzie 20. Dlatego będę musiał przejechać do Ikei, kupić tą 20 jeszcze. No i co? 3 tygodnie. Jakieś 3 tygodnie. Miejsce to, które całkowicie nie przypominało kuchni, wygląda już tak. No oko cieszy. Muszę powiedzieć, że oko cieszy.